Siemanko, witam w nowym dniu. Idę do naszego już sławnego Maxa. Żeby sobie w telefonie internet uzupełnić. Byłem już u Maxa. Internet już mam na jakieś kolejne 5 dni. Później do niego przyjdę na ostatnie 2 dni, sobie też doładuję. Oczywiście już za to nic nie płacę, to już jest wszystko w tamtej cenie, którą z nim umówiłem. Idę teraz do tego sklepu, zobaczę jak on wygląda, bo wcześniej koło niego przechodziłem, a nie miałem okazji zajrzeć do środka. Chcę zobaczyć, co tam po prostu jest. Dzisiaj się ubrałem na długie. Mam jeszcze mokre buty po wczorajszym. Ale jest na tyle gorąco, że zaraz wyschną w mgnieniu oka. A na długie się ubrałem i w buty. Bo możliwe, że zaraz będę szedł do tej części dżungli i się zapuszczał głębiej. To lepiej się na to ubrać odpowiednio. No chyba, że znajdę transport, to wtedy pojadę do downtown. To już zależy. Hola! How are you, my friend? Bien. O, nice. Patrzcie na tam jakiś broń a la shotgun. Ciekawe. Dobra, to ten sklep. Że wbijam, zobaczę co jest. O, tu też mają takie rzeczy nie tylko z jedzenia, mają no, różne półdawianki. Alkohole. Jakieś różne smakołyki. Cokolwiek to jest. O, eukaliptus. Kary. To tu mamy jakieś przyprawy z tego co widać. Jakiś ala liść laurowy jak sądzę. No, laurel. Mięta. Albahaka. Nie wiem co to, ale trochę wygląda jak koperek albo coś w tym stylu. Zasuszony. Zimne napoje, piwka i te sprawy. Piwo Bohemia. Kojarzy się z Queena piosenką Bohemian Rhapsody. Muszę zapytać, ile takie piwko sobie machnę w drodze. Wezmę se Heinekena. Dawno nie piłem z butelki. Jakieś zimniutkie, fajnie. No, tu widać też ceny. Na przykład Cerveza, ten Polar piwo. RD chyba jest od Republic Dominicana, $1 i $110 za te piwo. Dolarów? Mam nadzieję, że to peso, a nie dolary, bo jak tyle ma piwo kosztować, to ja podziękuję.
Buenos días. Jest czekolada też. Hola, ¿Todo bien? do you mind if I video? You speak English? Yes. So you Si. need to ask me before if you're gonna do a video. Oh, sorry, I can remove. If you don't want, I can remove it, no problem. You can see I remove. No problem. But you asked me before. Sorry about that. Gracias. No, ma rację. Myślałem, że tu ktoś będzie przy kasie, to chciałem tutaj zapytać, czy mogę nagrywać, ale nikogo nie spotkałem z obsługi. Dopiero teraz jakiś pan do mnie podszedł i stwierdził, że mogłem poprosić, czy mogę nagrywać. No, z czym się zgadzam w zupełności. To tak trochę niekulturalnie wbijać do czyjegoś sklepu, lokalu czy coś, po prostu z grubej rury nagrywać. To jest jego prywatny teren, jakby nie patrzeć. Także no. No, przeprosiłem go. Oczywiście śmiesznym sorry. Żebyście nie brali ze mnie przykładu. Po angielsku się mówi sorry. Ale tak jak mówiłem, niektóre słowa w bardzo komiczny sposób wymawiam. Bo po prostu tak mnie lepiej rozumieją. Dobra, idę te piwko kupić i lecę dalej. Chyba wszystko już zobaczyliśmy tutaj. No więc kupiłem sobie te piwko. Ceny w sklepach są o wiele lepsze. Około 100 ileś peso mnie to kosztowało. Mam pierwsze monety dominikańskie. 10 peso. 25 peso, jak sądzę. Dobra, mam piwko. Dałem mu 500 peso, wypłacił mi 300 plus te monety, co widzieliście, czyli tam było 50-60 peso, czyli 360 peso mi wypłacił, czyli za tego Heinekena zapłaciłem 140 peso. No tak spoko, za butelkowanego zimnego 140 peso to mamy około 2, może 3 dolarów. Także całkiem znośnie. Czyli da się taniej rzeczy kupować w takim lokalnym sklepie na przykład. Tu właśnie bardziej prawdziwe ceny można odczuć niż te takie zawyżone i fikcyjne. Piesek się wygrzewa. Nie wiem, jaki słodek. Sobie śpioszka. Lecę ja poszukać sobie jakiegoś transportu do downtown. Jak się uda, to będzie zajebiście, jak nie, to jeszcze jutro będę próbował. Hej, więc tym razem mamy tak. Jajko w koszulce, bardzo dobra sprawa. To jest jakiś biały ser krem, cheese cream. Tu są sery w panierce usmażone w środku, bardzo dobra sprawa. Szparak, trochę ziemniaka, bułeczka, tu też ziemniak. Tu 2 bułeczki na słodko. Ta chyba jest z mango, ta nie wiem z czym jest. I to też dość ciekawe jest, bo to wygląda jak mashed potato, jak no, ziemniaki po prostu ugotowane i takie pomiażdżone, poduszone. Ale to jest tak naprawdę mango w podobnej formie. Jestem ciekaw, jak będzie smakowało. That chicken nice. So you got club like with chicas? Yeah, like you. Ah, You get one chica, no problem. nice. Yes, nice. But yeah, I have woman. I'm how to say it easily. You know, I don't cheat on my woman. Okay? I'm like faithful. Okay. My woman, one woman, no other woman. Okay. No Yeah. one. Okay. Yes, exactly. Okay. But beautiful chicas, yes.
Znalazłem transport, jestem w downtown tego Punta Cana. Dużo rzeczy jest zamkniętych, bo i po huraganie i ogólnie mówił, że po prostu miasto troszeczkę martwe jest. Aczkolwiek nawet spoko wygląda, nie jest źle. Są różne rzeczy, jakieś Pizza Hut, nie Pizza Hut, Jumbo. Tutaj cały taki passage, cały taki do przejścia, że wzdłuż są różne sklepy. W ogóle taksówkarz kozak. Transport znalazłem w miarę tani. Za 12-15 dolarów. Najtańszy Uber, jakiego znalazłem, kosztował 1300 peso około. Bardzo blisko tej ceny. Czyli ponad 20 dolarów, 21-2 dolary. Ja znalazłem teraz transport za jakieś 15-14 dolarów. Zapłaciłem chyba 800 peso w jedną stronę. No i 800 zapłacę w drugą. Taksówkarz w ogóle dobry agent, bo podbija do mnie i mi zaczyna... Na razie pójdę w tamtą stronę pokazać. Bo podbija do mnie i na telefonie mi pokazuje różne rzeczy i tam po hiszpańsku mi próbuje coś przekabacić i mówi do mnie, że o, może chcesz się zabawić i tak dalej, że nightclub, tak dziwnie to wymawiał, nie zrozumiałem na początku. I chica i zaczął mi pokazywać jakieś tam zdjęcia dup tutaj dominikańskich, nie? Albo tańczących gołych lasek i tak dalej. No i do mnie mówi, że chce, to zapłacę i że on mi załatwi chica i że chica na noc i w ogóle i że się zabawię. Czyli taka, no wiecie, to już pod prostytucję jakoś podchodzi. Ja mu mówię, że no nie, dzięki, ja mam tą narzeczoną. Ja wierny jestem, ja nie potrzebuję takich odskoczni, ale dzięki, stary. Fajnie wiedzieć, że macie tu takie rzeczy. Tam po kryjomu nagrałem kawałek tej rozmowy, jak on o tych chica do mnie mówi, no bo nie chciałem bezpośrednio mu tam telefonem świecić w niego, czy w to, co on mi pokazuje, bo to troszeczkę tak... No, po co przypał robić, tak? Nawet nie wiem, czy to legalne, co on proponował, aczkolwiek mówił o tym nightclub, więc raczej jest legalne. Nawet Burger King tu mają. Wyjdę na taką główną ulicę. Najpierw się przejdę tą główną ulicą wzdłuż, żeby pokazać co i jak. A później wrócę do tego pasażu sklepów różnych. Bo on i tak mnie stamtąd będzie odbierał później. Umówiłem się, żeby za jakieś 3 godziny przyjechał. Wziąłem jego numer, więc w razie czego jakoś z nim się zgadam. I zaraz jeszcze powiem wam, jak się tutaj jeździ śmiesznie. Więc wczoraj busem jechałem. I to jest taka akcja, że masz takich kierowców szaleńców i takich kierowców, co tak potulnie jadą, jako tutaj, o, że wężykiem, grzecznie, spokojnie. Ale są też tacy kierowcy, co slalomem po prostu zmienia pas bez kierunkowskazu i tak cię rzuca lewo i bum, prawo i hardkorowo jest po prostu. I mają śmieszny sposób komunikacji na drodze i tak zauważyłem, że na przykład jak busem jechałem, takim blaszakiem, tam na jednym wideo trochę widać tego busa, bez okien, otwarta przestrzeń, automatyczna klima. I oni tak jakby metalowe rurki poszywają takim materiałem ze skóry z zamkiem, żeby móc to w każdej chwili zdjąć. I pod spodem jest gąbka. No i siłą rzeczy na tobie wymuszają, że musisz działać swoją, wiecie, masą ciała. Coś tam się zaprzeć, coś tam się w tą stronę ustawić, bo trzęsie tobą to do przodu, to do tyłu. Ciekawe jest to, że też w autobusach są znaki, że na przykład ciężarne kobiety nie mogą jeździć autobusem. No w sumie to rozumiem, bo ciężarna kobieta, no wiecie, brzuszek jest, musi trochę inaczej tą wagę rozkładać, z grawitacją walczyć, nie jest łatwo. A tam nie ma takiego bezpieczeństwa, jak taka kobieta nie zastanie się nogą, nie zastawi się po prostu nogą, no to może
huknąć do przodu, uderzyć w coś tym brzuszkiem, no i wiadomo, dla dziecka się coś może stać, a to nie jest raczej za dobrze, nie? No i to jest Downtown Mall, czyli coś jak sklep też taki właśnie passage sklepów, zaraz tamtędy przejdę. No, w każdym razie podróże autami są świetne po prostu, są na swój sposób zabawne. Też zauważyłem, że mają swoje własne sposoby komunikacji drogowej. Już zaczynam to powoli rozkminiać, bo na początku to dla mnie chaos był. Na przykład za dnia, nawet jak jedziesz 3-pasmówką, dajmy na to, i jedziesz dużym pojazdem ciężkim z wieloma ludźmi i mijasz inny samochód, na przykład też duży czy ciężki, albo nawet osobówkę, no to oni robią pip pip 2 razy. A po to robią, że dają ci znać, że zaraz będzie cię wymijał, że zaraz będzie jechał i nie ma zamiaru zwalniać czy się zatrzymywać, nie? I to jest ich sposób przekazania ci tego, bo czasami ludzie po prostu z pasa na pas znienacka, no właśnie, pipczenie i takie sprawy. Bo czasem ludzie po prostu znienacka na osobny pas zjeżdżają, ścinają przez pół ulicy po autostradzie i tak dalej. No i nie wiesz, czy on tak teraz nie zrobi, więc dajesz mu znać tym klaksonem, że ej stary, będę cię mijał, zachowuj się. W nocy to trochę inaczej działa, w nocy używają świateł. Na przykład jak mrugnie, tak nie wiem, z 6 razy z rzędu do kogoś z przodu, to właśnie to jest tak, mam wrażenie, że odwrotnie, nie jest, no, z tymi światłami to tutaj jest odwrotnie, nie jest tak jak u nas tam gdzieś w Europie, że na przykład mrygniesz, to znaczy, że kogoś przepuszczasz, że ty mu mówisz, że go wpuszczasz. Tu mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotne myślenie pod tym kątem. To ty mrygasz 6 czy ileś razy, a osoba przed tobą dostaje komunikat, który brzmi mniej więcej: stary, ja jadę pierwszy, więc mi się nie wpierdzielaj. Dałem ci znać światłami, więc trzymaj się w pionie, bo ja się nie mam zamiaru zatrzymać. Hola. Tu jest jakaś stacja benzynowa, to stąd zaczynamy. Wczoraj tutaj właśnie z tej ciężarówki, jak jechałem tędy, to kamerowałem i wspominałem, że można albo w tą stronę jechać, albo w tą. I teraz będę szedł w tą. Wczoraj pojechałem tam prosto, ale teraz chcę po prostu... O, jakaś fajna limuzynka. Ale teraz chcę w tą stronę pójść i pokazać właśnie, jak wygląda mniej więcej ten downtown. No, a wracając do tych sygnalizacji, tych sposobów komunikacji na drodze. Na przykład jeden raz jak światłami zrobią długo, że tak przytrzyma te światła, to wtedy chyba znaczy... Nie jestem pewny, wiecie, ja trochę tak... Może totalnie inaczej to działa niż ja mówię, bo ja to bardziej z obserwacji wnioskuję, tyle co na razie z nimi jeździłem. Ale zauważyłem, że jak jeden raz długo światła przytrzyma, i to też tylko nocą robią, to zazwyczaj to jest coś w stylu: zachowaj ostrożność, uwaga, bo ktoś właśnie wyjeżdża z pobocznej uliczki, stanął w połowie ulicy, nie wiemy co on chce robić i co on odpierdziela, czy on będzie zawracał, czy on jedzie. I to jest takie w stylu, no może ja będę jechał pierwszy, może ty, weź tak, wiesz, czujność włącz. O takie coś mam wrażenie, że to oznacza. O, ale gorąco. Może się nie ugotuje. Także transport jest bardzo zabawny tutaj. Dalej jeżdżą tak jak w każdym mieście, ale no, dużo właśnie jest takiego wymuszania, wyjeżdżania przed kogoś, ścinania ulicy. Ja nie będę zachodził do tych sklepów do środka. Może później do niektórych, które by mnie bardziej zainteresowały. Taksówkarz mi mówił, żebym tu nic nie kupował, bo po prostu srogo przepłacę. Kolejna sprawa, że no, Domino's. Wiecie, nie chcę za bardzo tak po sklepach chodzić, bo
znowu będę miał taką sytuację, no, że muszę zawsze się pytać o tą zgodę, czy ja mogę filmować. Trochę tak niefajnie każdego pytać z osobna, nie? Tu jakiś z ciuchami, Sporto. Także no jak widać, miasto wygląda tak podobnie jak wszędzie, macie różne rzeczy. Nie różni się tak mocno, to jest taki shop mall. Różne jakieś właśnie zakupy, lody, gofry. No dobra, z goframi to chyba się zagalopowałem. Jakieś ubrania, Versace. Także tak typowy shop mall. Nie różni się mocno od tego, co znamy w standardzie europejskim. Klima jest. Naprawdę przyjemnie jest tu w środku. Tam jakaś kawka. Ludzie sobie pić poszli. No i handel zwykły, nie? Tutaj to już myślę, że takie jest, nazwijmy to, mniej niż wolny rynek. To już raczej są zarejestrowane biznesy, które muszą podatek odprowadzać i mają swój lokal. To nie jest tak jak te, co tam na dziko, że tak jak powiem, no tak jak byłem na dziko w tych różnych wioskowych terenach i ludzie po prostu czymś handlują, co mają. No nie jest tak źle, bałem się, że to ich miasto to jest takie, wiecie, że się okaże, że to zabita dechami dziura i tyle, ale z tego co widzę jest taka, no spoko nawet. Co chcesz, to znajdziesz. Nawet te największe firmy tu są. Właśnie jakieś Burger Kingi, Dominosy, o dziwo McDonalda nie widziałem, może nie ma tutaj. No ale zaskoczony jestem taką stroną tego kraju, nie wiem jak to nazwać, bezprawia. I nie mówię o tych zabezpieczeniach różnego rodzaju, bardziej mi chodzi o tą stronę mroczniejszą, czyli to, o czym wspominali, jak handel ludźmi na Haiti. Jestem skłonny w to uwierzyć, patrząc na to, że w ciągu raptem, nie wiem, kilku dni już mi proponowano przeróżne narkotyki, już mi proponowano jakieś, wiecie, chicas, czyli kobiety, no z grubej rury potrafią lecieć. I nie wiem, czy to po prostu jest standard, czy tak chcą zarobić. A jeszcze wiecie, w moim przypadku to zwłaszcza, bo widzą, że jestem sam. Bez jakiejś narzeczonej, bez rodziny, bez kobiety. Hola. No, gracias. Widzą, że ja jestem tutaj sam. A ktoś, kto tak się sam wybiera, no nie wiem, zgaduję tylko, że często właśnie nie żałuje sobie takich używek i rozrywek. I może dlatego się nie wahają proponować, bo wiadomo, do jakiejś rodziny, nie wiem, mężczyzny z żoną i dziećmi na pewno by z czymś takim nie wypalili, bo trochę nie na miejscu, nie? Także jest zaleta podróżowania samemu, można zobaczyć tą inną stronę tego wszystkiego. Dwa światy obok siebie. Patrzcie, jaka ryba. Ryba, jak się na nią mówi? Miecznik chyba? Wiecie, szermierz. No, całkiem nice. Hola. Tu jakieś parkingi, tam w oddali widzę Pumę, duży sklep, tutaj Pizza Hut, tam jakiś Eden, Paleta, cokolwiek to jest, a tu San Juan, to jest jakiś shopping center, kolejny, tak jak tamten był, co byłem w innym shopping mall, to tutaj mamy coś innego najwyraźniej. Pójdę tam na początek i stamtąd zacznę iść w tą stronę. Zobaczymy, co jest mniej więcej przez te szyldy, przez szyby. No ktoś może jednak być też ciekawy, jak wygląda różnica między taką wioską, gdzie niedokończone budowy są, wystają jeszcze zbrojenia, a takim już zbudowanym centrum handlowym, które
no tak mocno się nie różni od tego, co znamy ze standardu europejskiego, tak? Tu jakiś optical lapes, czyli okulary i tym podobne rzeczy. T-shirts, souvenirs, official store. Czyli no właśnie figurki, nie figurki, ubranka, coś co można sobie przywieźć ze sobą. Takie ławeczki są, żeby sobie usiąść. Tu jakiś bank, Proamerika, FedEx. No nie jest tak źle, naprawdę spodziewałem się gorzej, widząc peryferię, po prostu spodziewałem się, że będzie gorzej. A jest całkiem spoko, jest lepiej niż nie zakładałem, że będzie, jeżeli idzie o centra. Tu jakieś sklepy z obuwiem. Payless Shoe Stores. Tu jakieś centrum finansowe. I znów mamy takie znaki, na przykład na szybie, że nie można broni wnosić. Coś mi się zdaje, że to powszechniejsze tutaj niż się wydaje. O i już wiemy, że oni też w puzzle grają, bo mają Ikea. A jak mają Ikea, to muszą grać w puzzle. Kana Blue. Real estate made easy. O, to może być ciekawe. 136 000 dolarów. 2 bedroom i 2,5 łazienki, cokolwiek znaczy pół w tym wypadku. I to jest Peony Townhouse. Peony Townhouse is an innovative project of villas with a unique or rather spectacular location near to downtown Punta Cana, 14 minutes from the beach and 14 minutes from the Punta Cana International Airport. I to jest for sale, czyli no spoko, 2 bedroom, 136 000 dolarów. Kto chce, to niech sobie przeliczy. I to był taki chyba z tańszych. Tutaj widzę jeden jeszcze tańszy, Mystic Breeze. 1-2 bedroom, 1-2 bathroom za 74 000 euro. Za 74 000 dolarów. Mystic Breeze is an innovative project of condos with a unique or rather spectacular location near to downtown Punta Cana, 14 minutes from the beach and 14 minutes from the Punta Cana International Airport. No, czyli podobnie jak tamten usytuowany gdzieś musi być blisko, prawdopodobnie podobny kompleks, tylko po prostu trochę mniejszy. Ale spoko cena, no to właśnie tak jak ostatnio mówiłem, to 74 000 dolarów to właśnie już jesteśmy na takim mniej więcej pułapie 60, 70, 80 tysięcy funtów. Oczywiście to taki z tych najtańszych, co tu widzę, nawet jest jeden tańszy w jakimś jakby blokowisku za 57 000 dolarów. Trade Winds i to jest 2 bedroom, 2 bathroom. Także no, a z takich droższych to na przykład ten jest za 375 000 dolarów. 2-3 łazienki i 2-3 pokoje. Coral Bahia, czy jakoś tak. Także no te ceny różne są. Są też takie droższe, ale niektóre są nawet przystępne, nie? Tutaj się wydaje, że nic już za bardzo nie ma. Jeszcze pójdę tam, się przejdę wzdłuż, a później wrócimy i pójdziemy w tą stronę i dalej tam wzdłuż tej ulicy, zobaczymy co tam jest. Tu jakiś salonik Hondy, które tu często zresztą jeżdżą. Chyba przeeksperymentuję i spróbuję z ludźmi teraz w najbliższym czasie gadać takim normalnym angielskim. Zobaczę, czy mnie zaczną rozumieć. Zwłaszcza tutaj, bo tutaj może, no wiadomo, nazwijmy to centrum, tak? To może ludzie troszeczkę lepiej się orientują. Chociaż bardziej bym się spodziewał właśnie, że w okolicy hotelu będą lepiej po angielsku rozmawiali. Z prostej przyczyny to okolice hotelu, czyli tam będzie więcej turystów niż nawet tu w mieście. No ale ja to nie mam prawa nic gadać oczywiście ich angielskim. Ja się cieszę, że w ogóle rozmawiają po angielsku, a niektórzy bardzo dobrze rozmawiają po angielsku, tylko wiadomo, ze swoim akcentem, co nie jest niczym złym. Bo gdybym ja był skazany na mówienie tylko po hiszpańsku, oj, ciężko by było. Bo piękny język, no ale wiadomo, ja się od ilu? Od 4 dni uczę hiszpańskiego, więc znam takie podstawy podstaw.
Po prostu kilka słówek. Hola. Tu też jakaś restauracyjka. Aktualnie zamknięta z tego co widzę. No i już tak trochę standardowo śmieciowisko. No i już tak trochę w dziczy idę z tego co widzę. To chyba tyle z centrum. Jest mniejsze niż by się chciało, no ale przynajmniej nie takie zacofane też. No tam jeszcze widzę w oddali jakiś budynek. Taka ciekawostka, widzicie tam po drugiej stronie ulicy 4 gości. Jakiś czas temu mnie mijali. Bardzo się na mnie gapili. I teraz od jakiegoś czasu tak po trochu za mną podążają. Także mam na nich oko, żeby się nie zagalopowali. Z tego co widzę to nic jakiegoś nadzwyczajnego. Znów jakaś chyba restauracja, a tam sklep z rowerami. O, ale mi pali w czachę. Muszę gdzieś do cienia wrócić. W każdym razie tam jest tych 4 gości, co tak podążają powoli. I taka rada turystyczna. Pewnie każdy tak robi, ale myślę, że też warto o tym wspomnieć. Jak bierzecie pieniądze ze sobą, albo musicie wziąć więcej pieniędzy i nawet bardziej się opłaca wziąć kilka rodzajów formy płatności. Z prostej przyczyny, no możesz potrzebować gotówki, ktoś ci to zabierze, może ci się przydać karta i tak dalej. No gorzej jak ci wszystko zabiorą, tak? No ale nie wiesz kogo spotkasz, tak? Nie wiesz czy, tak jak tutaj jest broń palna chyba dostępna, nie wiesz czy ci nie podejdzie, nie wymierzy w ciebie broni i nie powie dawaj co masz, bo ci rozwalę czachę. No i w takiej sytuacji bardzo, bardzo dobrze jest mieć jednak pokitrane pieniądze w różnych miejscach. Na przykładu ja się wybierając teraz tutaj do miasta, nie znając terenów, nie znając tubylców, nie wiedząc czego oczekiwać, schowałem sobie część pieniędzy, bardzo małą, do portfela. Bo tam zazwyczaj ludzie noszą pieniądze i jakby mnie ktoś chciał rypać, dałbym mu portfel i prawdopodobnie bym nie zostawił w spokoju. W portfelu by znalazł 500 peso, może 1000, a ja bym miał święty spokój. Nawet jakby mnie wymacał, posprawdzał kieszenie, to by nic nie wyczuł. Mam też schowane pieniądze w telefonie, za case'em. Zazwyczaj tam noszę jakieś awaryjne, gdybym karty zapomniał czy coś. Robię tak od zawsze, nawet w Anglii tak noszę. Zawsze jakieś awaryjne 20 funtów. Więc jakby mi nie zabrali telefonu, a wzięli portfel, to przynajmniej miałbym pieniądze z telefonu i już bym mógł zapłacić za taksi czy coś, wrócić do domu, znaczy do hotelu. W miarę bezpiecznie, straumatyzowany, ale bezpieczny, tak? No i trzecia sprawa to jeszcze jakaś, najlepiej jak się ma to ukryta kieszonka, ja takiej nie mam. Ale w spodniach, w których jestem, mam taką mało widoczną kieszonkę z tyłu. I ciemna ona jest. Tak jak kolor spodni, więc się zlewa. No i sobie tam też wepchnąłem bodajże 500 czy 1000 peso, żeby mieć w razie czego tą gotówkę gdzieś tam na boku. Jakbym stracił portfel, stracił telefon, no może spodni by ze mnie nie zerwali, to bym miał jeszcze te pieniądze. I z mojej perspektywy, jako turysta nie znający kraju, nie wiedzący czego się w nim spodziewać, tak z mojej perspektywy taka przezorność jest no po prostu rozsądna. Jest po prostu najzwyczajniej w świecie rozsądna. Nie wiem jak się na to wy zapatrujecie, ale
Ja jednak bym nie trzymał wszystkiego w jednym miejscu, dajmy na to w portfelu. Bo to trochę sobie samemu strzał w kolano. I nie tylko chodzi o sytuację napadową czy jakąś taką, ale też, nie wiem, zgubisz portfel, wypadnie ci gdzieś i zostajesz z niczym. A jakie jest prawdopodobieństwo, że zgubisz wszystkie swoje rzeczy naraz? No raczej nikłe, tak? O, pan coś sobie odmalowuje. Hola! Jest raczej nikła szansa, że zgubisz wszystkie rzeczy naraz. Więc zawsze zostanie ci jakiś pieniądz. Hola! Też pracują panowie. No ale to też wiecie, nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że człowiek jakimś strachem jest kierowany, bo to tylko taka przezorność i zapobiegawczość, co nie? Bo tak jak mówiłem wcześniej, bardzo bezpiecznie się czuję w tym kraju. Mimo że jest taka dzikość, to ta dzikość tylko dotyczy takiego życia codziennego, tego braku właśnie jakichś zasad BHP czy health and safety. Ale ogólnie ludzie są przeuprzejmi, bardzo otwarci, bardzo skorzy do pomocy. Naprawdę nie spodziewałem się tego, że to tak wygląda w tym kraju, ale na razie jestem bardzo zadowolony z relacji międzyludzkich. Dominikanie są naprawdę super. Nie mam im nic do zarzucenia. Wiadomo, handelek, bo pieniądze każdy potrzebuje, ale pod kątem tak jakby ludzkim, osobowości, podejścia do człowieka, jakiegoś takiego braku oceniania cię, no naprawdę fajne.